jesteśmy, zobaczcie, w Primrose Valley Holiday Home. Droga, bo pizza średnio kosztuje 20 funtów. Jedna. Jest... No cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy, zobaczcie, w Primrose Valley Holiday Home. Jest to ośrodek wypoczynkowy niedaleko Filei. Już był raz taki jeden film na moim kanale, ale jesteśmy tutaj w tym roku drugi raz. Chcę Wam pokazać, co nowego jest na tym ośrodku i jak on w całości wygląda. Także zapraszam Was serdecznie na ten film. Jak się z tego wstaje? Zobaczcie, jest to taki ogromny fotel, na którym sobie wszyscy robią fotki. I z takim pięknym widokiem. Dobra, idziemy. Zobaczcie, tu jest dla właścicieli domków takie miejsce, gdzie można sobie kupić domek. Jeśli macie jakieś sprawy do załatwienia związane z domkiem na przykład, to można przyjść tutaj do recepcji, zgłosić na przykład różnego rodzaju usterki. Jeżeli się przyjeżdża do ośrodka, to macie na telefonie check-in, czyli o której trzeba przyjechać, jak się tutaj zameldować, jaki macie numer domku i klucze są w domku. I od razu Wam powiem, że mieliśmy taki przypadek, że mieliśmy domek od godziny 16, a my przyjechaliśmy o godzinie 13 w zasadzie, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy marnować czasu nad morzem. Najwyżej sobie trochę poczekamy i się okazało, że już o godzinie 13 ten domek był gotowy. Także jeżeli jest taka tabliczka z Waszym nazwiskiem naklejona na domku, to można sobie przyjechać wcześniej i sobie sprawdzić, czy taki domek nie jest już gotowy. Teraz obejrzymy sobie taki przykładowy domek na sprzedaż, jaki jest tutaj. A tu jest taka strefa dla dzieci do zabawy. Chodźcie, zobaczymy, jakie domki są. To jest domek za 38 000 funtów. No ale naprawdę wypaść jest super. No jak widzicie, kuchnia jest w pełni wyposażona. Wszystko tutaj mamy. Mamy takie ładne szafki. Jest porządna kuchenka. Zobaczcie, jaka lodówa. Podwójna. Ale standard jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Tu jest sypialnia, patrzcie, jaka elegancka.
No i jedno co, że w tych droższych domkach te miejsce między łóżkami na tych pojedynczych jest po prostu więcej miejsca, one są szersze te domki. No ale salon przyznacie, że jest bardzo ładny. Miejsce do wypoczynku naprawdę super dla rodzin. Powiem wam, że 38 000 to jest taka średnia cena, bo na tych ośrodkach najczęściej domki są tak około właśnie 35-50 tysięcy, ale pokażę wam domek tańszy. Praktycznie prawie że o połowę, no o 1/3 za 19 900. Ta opłata za postojówkę, jak widzicie, jest między 5400 a 12 000, uzależniona od tego, jakie jest miejsce. Na przykład jak jest widokiem na morze, to na pewno będzie za 12 000 i zależy też od gruntu. Czy jest dużo miejsca koło domku, czy mało. No i zobaczcie, domek jest za 19 000, tamten był za 35. I powiem wam, że wcale tamtemu nie ustępuje. Tak po mojemu. A nawet bym powiedział, że jest ciekawszy niż tamten. No też jest sporo miejsca. To sypialnia jest troszeczkę mniejsza. To tyle, słuchajcie, idziemy na ośrodek i zobaczymy, co się zmieniło od ostatniego razu, jak tu byliśmy, bo jest film z tamtego roku również z Primrose Valley, ale teraz wam pokażę to troszeczkę w inny sposób. I słuchajcie, tutaj za mną jest Slim Chicken i powiem wam, że ja osobiście jedliśmy w tym Slim Chicken posiłek i powiem wam, że jest dosyć drogo, bo naprawdę za takiego burgera prostego trzeba zapłacić 11-12 funtów i wcale nie jest on rewelacyjny, jeżeli chodzi o jedzenie. Jak dla mnie był za ostry i za bardzo nasączony różnymi sosami. Także no, nie uważam tego miejsca za zbyt dobre do jedzenia, chyba że ktoś bardzo lubi takie rzeczy, ale naprawdę cena jest według mnie zdecydowanie za wysoka. Tutaj mamy jeszcze mini market, czyli sklep, gdzie macie możliwość kupienia wszystkich artykułów spożywczych, jakie wam się żywnie podoba, jeżeli chodzi o
całkowite wyżywienie, można sobie nawet cały obiad tutaj zorganizować w domku i sobie zrobić. Wszystko można kupić na miejscu, nie trzeba nigdzie latać specjalnie, ani jeździć do miasta, ani przywozić ze sobą, tak? Jest tutaj również Papa John's, czyli dosyć droga pizzeria. Droga, bo pizza średnio kosztuje 20 funtów jedna. Jest fish and chips, za chwilę wam go pokażę. To jest akurat dobra alternatywa, jeżeli chodzi o posiłki. I jest również Burger King, no, czyli taki same ceny jak w Burger Kingu wszędzie, tak? A teraz idziemy do drugiej części. Yeah? Yes. Yeah. How many subscribers? Sorry? How many subscribers? How many subscribers? I recorded the subtitles, yes? If is possible. This is unavailable now because this is only music. Yeah. I get you. If you want Yeah, to. I'll watch. I'll wait till you upload. Thank you. Thanks. No i widzicie, mamy nowego subskrybenta, a my idziemy sobie zobaczyć, jak pub wygląda. Jeżeli nas puszczą w ogóle. Zrobiliśmy takie szybkie obejście po tym pubie ze względu na to, że no wiadomo, ludzie teraz przychodzą jeść, także no nie bardzo wolno wtedy nagrywać, ale tak oględnie zobaczyliście, jak ten pub wygląda. Pub jest czynny cały czas, można sobie tutaj przyjść zjeść posiłek, można zjeść cały obiad, jest normalna karta, jest śniadanie, obiady, kolacje. Można wyjść z dziećmi, ale nie wolno wchodzić z psami. Jeżeli ktoś ma pieska, no to musi przyjść do takiej strefy. Albo tam można sobie wziąć jedzenie i sobie można tam wszystko zjeść. No i tutaj macie właśnie fish and chips, czyli rybę z frytkami, Papa John's, czyli restauracja z pizzą. Tu jest ten cały kompleks rozrywkowy dla dzieci i dla dorosłych. I na końcu jest Burger King. Hej, Mori. No macie taki przykładowe ceny.
showroomie są teraz występy dla dzieci. Może dzieci przyjść się tutaj, że tak powiem, rozerwać troszeczkę. Są takie różne animacje, animatorki, które zabawiają dzieci teraz. Można też przyjść tutaj na plac zabaw, można przyjść sobie pograć na automatach, także naprawdę jest tutaj co robić. Showroom jest naprawdę bardzo ładny. Są tutaj występy artystyczne różnego rodzaju. W dzień można wejść, zobaczcie, bez niczego. Natomiast wieczorem to trzeba mieć takiego specjalnego pasa, który się kupuje się tutaj w ośrodku, albo można kupić razem z biletem. Wtedy macie za darmo basen i macie właśnie wejście do takiego, na występy artystyczne, do show baru. Także naprawdę bardzo fajne miejsce. Także to była część restauracyjno-rozrywkowa tutaj. A teraz pójdziemy sobie na część plac zabaw dla dzieci. No i warto tutaj przyjechać, odpocząć, że tak powiem, z całą rodziną, ale są miejsca, gdzie można wejść tylko na pasa, czyli w momencie, kiedy kupujecie domek. No musicie liczyć się z tym, że jeżeli nie kupicie tego pasa, no to nie będziecie mieli na przykład wstępu na taki basen, bo jest on wliczony w koszt takiego domku, albo nie będzie można wejść na występy dla dzieci, i dla dorosłych również, jeżeli są, bo jest na przykład wieczorem dyskoteka, tak gdzieś mniej więcej od godziny 18 jest to, można wejść tylko na pasa, czyli na te pozwolenie wejścia na ten kompleks wtedy, kiedy są występy artystyczne. Także trzeba mieć to na uwadze przy zakupie domku. Tu, gdzie teraz idziemy, jest to cały plac zabaw dla dzieci, ogromny plac zabaw dla dzieci, gdzie mamy różnego rodzaju, jest tu taki mini Luna Park, jest laser zone, czyli strzelanie z pistoletów, są go-kardy. Za chwilę wam pokażę tak po fragmentach, co tutaj mamy, a później wam na takich krótkich filmach wam pokażę, jak my korzystaliśmy z tego miejsca, gdyż jesteśmy tutaj rodzinnie, więc korzystamy, że tak powiem, w pełni z tego ośrodka, a dzieci się bawią, tak? Zobaczcie, jest to taki plac do gry w golfa, ale piłką nożną. Taka nowość trochę, bo to pierwszy raz widzę coś takiego. Zobaczcie, nawet jest tu instruktor, który pokazuje, jak się w to gra, jeżeli ktoś nie umie. Mamy taki park linowy. Who was looking after you? Was it George? George was yesterday with Dad, I told you that. Yeah.
Co zobaczcie, też takie łódki do pływania, takie jeziorko. To jest taki park linowy dla najmłodszych, bardzo niski. Tam macie rowerki do jeżdżenia po ośrodku. Wynajmuje się taki rowerek, się jeździ cały dzień po ośrodku. Somebody wants Słuchajcie, tu jest drugi bar, do którego mogą przyjść wszyscy. Można sobie zjeść posiłek, normalnie można sobie kupić napoje i tak dalej. Można siedzieć na zewnątrz, także można przyjść tutaj z pieskiem. Do baru nie można wchodzić z psem, ale można, za to jest dużo miejsca na zewnątrz, gdzie dzieci się bawią. Zobaczcie. Dzieci mają mnóstwo miejsca do zabawy, a dorośli mogą sobie, że tak powiem, kupić piwko i sobie iść sobie na zewnątrz i mieć dzieci na oku. To jest część restauracyjna. Jak widzicie, są tutaj ponakrywane miejsca do siedzenia, a tam jest część barowa, czyli można sobie kupić piwko albo wziąć sobie na zewnątrz. No i tu macie ten laser tag, czyli miejsce, gdzie można sobie przyjść i postrzelać z laserów. A tu na zewnątrz jest scena, gdzie są występy artystyczne i często też lecą po prostu sobie bajki na wielkim ekranie. Nozelki 3,50, lody 3 funty, także nie jest zbyt drogo. Zobaczcie, kupuje się tokeny. Jeden token kosztuje 1 funta. I w zależności od tego, gdzie jedziemy, z czego chcemy korzystać, tyle tokenów musimy wydać. Przy czym, jeżeli się kupi większą ilość tokenów, to się dostaje tokeny też darmowe, czyli możemy wtedy, że tak powiem, na przykład jak kupimy za 20 funtów tokenów, czyli kupimy 20 tokenów, dostajemy 2 gratis, które uprawniają do całego wejścia na 2 całe gry, czyli jak jest coś za 3 tokeny, mamy jeden taki dodatkowy specjalny, to za ten jeden token wchodzimy na całą jedną grę.
Oh, hello guys, watch that for his waves. A ja. I tu mam go karty. I powiem wam taką ciekawostkę, jeżeli ktoś sięga dotąd, to wtedy może sami jechać na go-kardzie, a jeżeli jest to osoba dorosła, to musi sięgać dotąd, czyli musi mieć co najmniej... This 150, yes? Actually, an adult. Yeah. This 150. I don't know. Maybe over 150. Także osoba dorosła musi sięgać do tej drugiej kreski, jeżeli chce z dzieckiem mniejszym, który sięga poniżej tej pierwszej kreski, wsiąść do go-karda i jechać. Także takie są zasady, a teraz wam pokażę, jak się tym jeździ. Zobaczcie. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had flooded, just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. Także jak widzicie, naprawdę ośrodek jest naprawdę bardzo dobry, jeżeli chodzi o pobyt z rodzinami, ale myślę, że warto i jest to naprawdę największy ośrodek, jaki widziałem z Haven, jeżeli chodzi i o infrastrukturę dla dzieci, i o sam ośrodek, jego wielkość. A jak się schodzi nad morze? Zaraz wam pokażę. W jedną stronę i w drugą stronę mamy dwa zejścia nad morze i są naprawdę przepiękne widoki. Także mam dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o internet tutaj w tamtym ośrodku. Ja mam internet z O2, mój syn ma z Vodafone, mam jeszcze z ID internet i się okazuje, że w tej części, gdzie jest, zaraz wam pokażę w której, czyli w tej części, gdzie jest Entertainment Complex, tam jest zablokowany w ogóle internet. Może się zalogować do internetu ich tutaj z Haven. Natomiast w domkach nie ma internetu prawie wcale. Jeżeli się za to pójdziecie do tej części, gdzie jest kompleks ten dla dzieci, czyli tam, gdzie były te wszystkie gry i zabawy, tam internet z O2 chodzi przynajmniej na 20 MB, także chodzi bardzo szybko. To taka dygresja, jeżeli chodzi o internet, bo to jest dla wielu ludzi bardzo, bardzo ważne. A zobaczcie, jak się wyjdzie w kierunku morza, to mamy codziennie rano taki oto widok. Przy czym zejście na plażę jest w lewo, w tamtą stronę. Trzeba przejść koło klifu, jest taka specjalna wyprawa, zaraz wam pokażę na filmie, jak się schodzi lewą stroną, natomiast w prawą stronę, czyli w tamtą stronę, można również zejść klifem, gdzie się dookoła w środkach jest tam zejście przy tych bunkach, także to wam za chwilę pokażę na krótkim filmie. Także to tyle z Primrose Valley, z Haven. Myślę, że ośrodek jest godny uwagi, jest naprawdę fajny dla rodzin. Warto tu przyjechać odpocząć. Mamy naprawdę, morze stąd nie ucieka tak jak wszędzie, że nie odpływa na kilka kilometrów i wraca, tylko po prostu odpływa na kilkaset metrów raptem, może na 100, może na 200 maksymalnie.
Także morze jest praktycznie tutaj cały czas, cały sezon. Jest to też bardzo, bardzo ważna informacja, bo w wielu miejscach to morze ucieka po prostu, nie ma go przez 8 godzin w ogóle i trzeba iść parę kilometrów, żeby do morza w ogóle dojść, a tutaj morze się utrzymuje cały czas, także pod tym względem jest tutaj super. To wszystko, trzymajcie się, cześć.